Dzień dobry, witam w kolejnym filmie o sedanie. Wstęp będzie dosyć długi, ponieważ jak zwykle muszę się wygadać i muszę powiedzieć o kilku tematach. W poprzednim filmie mówiłem o tym, że mam materiał na kilka następnych filmów i w sumie tak było i zacząłem powoli sobie tam składać na brudno jakieś następne filmy. Tylko że aktualnie mamy już grubo po wakacjach, a poprzednie podejście było mniej więcej w połowie czerwca i poprzedni film. Także minęło trochę czasu od tych moich poprzednich podejść i były pewne drobne problemy, z którymi sobie trochę radziłem, trochę nie radziłem. Aż w pewnym momencie przyszedł spory problem, z którym sobie bardzo nie poradziłem, ale od samego początku. Cały mój plan na ten sezon wyglądał w ten sposób, jeszcze w zeszłym roku, żeby w końcu zabrać się i zrobić operację kolana i odpuścić całkowicie jazdę, albo w większości jazdę, ponieważ jestem człowiekiem z historią BMX-ową i 8 lat temu niestety, ale miałem uraz kolana i tak sobie wesoło z tym chodzę, tylko że doszedłem już do takiego etapu, że w sumie dobrze byłoby to zrobić i mieć to z głowy, ale wiąże się to z tym, że przez jakiś czas po prostu będę wyłączony ze wszystkiego. Więc doszedłem do wniosku, że nie chcę marnować tego roku i chcę skończyć to auto i możliwie jak najwięcej jeździć, no ale niestety to się całkowicie nie udało. Już jakiś czas temu pogodziłem się z tym, że nie pojeżdżę w tym sezonie, ale w dalszym ciągu będę kończył to auto, będę je składał i będę robił wszystko, żeby je skończyć, wystroić i tak dalej. Najbardziej cieszy mnie to, że to auto jest jezdne i mogę wjeżdżać i wyjeżdżać nim z garażu i do garażu i tak dalej i mogę je odpalić sobie nawet na zewnątrz. I na moim poprzednim filmie jedna z osób komentujących zwróciła uwagę na stukanie silnika i tak, silnik zauważalnie stuka na wolnych obrotach. Najprawdopodobniej jest to związane ze szklankami i jest to stały temat silników, które dawno nie były odpalane, tego typu silników, ponieważ są to kasatory luzu zaworowego, w pełni profesjonalnie to się tak nazywa i one się napełniają olejem i tu jest właśnie pewne ale i one powinny się napełnić olejem. Przyznam, mam jakąś tam mapę ustawioną, nie za bardzo wiem jaką, więc nie chcę tego silnika wkręcać jakoś wysoko, więcej niż 2000 obrotów. I w momencie, kiedy on sobie chodzi na wolnych obrotach, on powinien po jakimś czasie nabić to ciśnienie, albo chodził nawet na większych obrotach i powinien nabić to ciśnienie. I w międzyczasie, po poprzednim filmie, jak auto stało na zewnątrz, chciałem go w końcu rozgrzać. No i właśnie, silnik chodził sobie na wolnych obrotach na zewnątrz i po około 8 minutach widzicie tutaj logi, które są z EMU. No i niestety problem jest taki, że nieważne czy on chodził od około 1000 do 2000 obrotów, jest po 8 minutach, olej nie jest jakoś mocno rozgrzany, ale ciśnienie oleju spada do 0,56 bara, co jest wartością absolutnie krytyczną i te szklanki nie mają opcji, żeby się napełnić, silnik dalej stuka i to jest jakby jeden problem. Ale drugi problem jest taki, że nie mam pojęcia, co jest powodem tego, że to ciśnienie jest takie niskie. Mam jakieś pomysły, co to może być, ale jakby sam ten fakt, że silnik, który w końcu udało się po długim czasie odpalić, chodzi niezbyt dobrze, a nawet chujowo, mówiąc wprost, spowodował to, że miałem chyba największy kryzys z pracą przy tym samochodzie od samego początku, od kiedy je mam. No i potrzebowałem trochę czasu, żeby się ogarnąć i żeby kontynuować to dalej i dlatego w sobie minęły mi wakacje, praktycznie niezbyt wiele robiłem przy tym samochodzie, ale robiłem rzeczy naokoło tego samochodu. Mianowicie jeszcze przed wakacjami przypadkowo znalazłem lawetę, którą kupiłem, która wymagała trochę napraw i stała przez 2 miesiące u Michała, aż w końcu zabrałem się za nią, po tym jak okazało się, że z sedanem jest jak jest. Więc przyciągnąłem ją do siebie, zrobiłem jakiś taki podstawowy serwis, zrobiłem jej najazdy, hamulce, sporo rzeczy takich drobnych, ogarniętych, tak żeby można było z niej korzystać. I to też nie było bez przyczyny, jakby bez powodu robione, bo od już jakiegoś czasu już wiedziałem, że będę chciał jechać na event moich znajomych, na Ergo Arenę na granicy Gdańska i Sopotu, którym motywem przewodnim był motorsport i pomyślałem w sumie, czemu nie, i tak nigdzie w tym sezonie nie pojeżdżę, a mam lawetę, to był pewien pretekst, żeby tą lawetę skończyć, żeby tam pojechać, więc mam lawetę, mam busa, mam BE i mam to auto. Pomyślałem, że dobra, pojadę tam
I też pewną satysfakcję dało mi to, że postawiłem sedana na podjeździe i w ciągu 2 dni ogarnąłem wiele drobnych rzeczy, które było od długiego czasu niedokończonych, typu jakieś zapinki do zderzaków, panel sterowania, jakieś przewody gdzieś nie wiadomo gdzie ukryte, wiszące i tak dalej. Umyłem to auto też, co było dosyć satysfakcjonujące po 1,5 roku mniej więcej. No i pojechałem na ten event. I to był mój pierwszy raz, kiedy ciągnąłem ten zestaw właśnie, który był moim zestawem w pewnym sensie marzeń, który budowałem już od dłuższego czasu w głowie i w końcu udało się właśnie tym zestawem pojechać na Ergo Arenę. Event, w sumie jak event, nie jestem jakby człowiekiem, który jeździ na eventy typu stanie w miejscu, ale fajnie było porozmawiać ze znajomymi, spotkać się. I najśmieszniejsze jest to, że nie mam żadnego zdjęcia oprócz tych, które sam zrobiłem, ponieważ fotografowie doszli do wniosku, że jednak to auto nie prezentuje się zbyt okazale. Ja uważam inaczej, bardzo mi się podoba, mimo tego, że jest wysokie i niedokończone. Przez ten czas wakacji myślałem, co z tym wszystkim zrobić, jeżeli chodzi o silnik. Mam drugi silnik 2.8 w kawałkach, praktycznie kompletny i też zastanawiałem się, czy by może nie zbudować drugiego silnika i po prostu nie przełożyć samego słupka. To jest 2.8 z wstawionymi tulejami, jest włożony wał od 2,5 DDS-a, więc jest destroker teoretycznie, ponieważ zmniejszyłem skok tłoka. Także byłoby to budowa drugiego silnika, który na razie zostawiam jako backup, ale zdecydowałem się na to, że jak będzie czas i będą takie możliwości, to będzie rewizja tego silnika, ponieważ on ma potencjał na to, żeby być fajnym silnikiem. Tylko że po pierwsze trzeba znaleźć, gdzie jest problem. Jest wzmocniona ośka oleju mojej produkcji i ona jeździ już w kilku autach i nie ma z tym żadnego problemu, także nie wiem, czy tam nastąpił jakiś problem, czy może niewymieniona przeze mnie sprężyna w pompie oleju, która też potrafi po latach być nie do końca sprawną. Nie wiem, szczerze mówiąc nie wiem. Jeszcze zostaje opcja wyjść na chłodnicę oleju, które są przykręcone do podstawy, ale to też jeździ w kilku autach i też z tym nie mam problemu, także nie wiem. Jedno jest pewne, kilka elementów, które zrobiłem w tym silniku na sztukę, na pewno chcę zrobić tak, jak powinno być. Czyli podczas rewizji silnika w tym przypadku teraz na pewno blok pojedzie do obróbki, ponieważ wcześniej to olałem i blok nie został splanowany ani nie został honowany, został honowany tylko przeze mnie, więc nie było to w pełni tak, jak powinno być. W tym przypadku chcę to wszystko sprawdzić, pomierzyć, obrobić tak, jak to powinno być zrobione. Jeszcze raz wszystko posprawdzać, czy są ewentualnie jakieś uszkodzenia na panewkach, bo no jest bardzo niskie ciśnienie oleju, także nie wiem, co będzie w środku. Jedno jest pewne, trzeba zrobić rewizję i trzeba jeszcze raz wszystko przejrzeć i zrobić też kilka poprawek, które po prostu w międzyczasie doszedłem do wniosku, że mogę zrobić coś inaczej, na przykład spływ oleju w deklu nie będzie spawany, tylko będzie skręcony, bo nie do końca podoba mi się, jak to jest zrobione teraz. Także jest to jakiś pretekst, żeby poprawić po sobie tych kilka rzeczy. No ale nie było tego w planie, także to wszystko się przeciąga, ale z drugiej strony nigdzie mi się nie spieszy, także ten sezon i tak mi nie wyszedł. W najbliższych miesiącach będę miał tę operację, także możliwe, że do tego czasu uda mi się po prostu rozłożyć silnik, złożyć i ewentualnie odpalić, ale zobaczymy. Na pewno zimę wykorzystam do tego, żeby dużo filmów poskładać, nagrać, bo jest tego coraz więcej. W ostatnim czasie też rzuciłem film o poliuretanach i też Was zapraszam do tego, żeby to obejrzeć, bo jestem z niego całkiem zadowolony i takie kompendium wiedzy na temat poliuretanów. Wracając jeszcze do sedana i do tego, co tutaj było rozkminiane w międzyczasie, zmieniła się koncepcja na skrzyni biegów, ponieważ był ZF od diesla, teraz jest ZF benzynowy. O tym będę mówił, dlaczego to jest taka decyzja, a nie inna. Zmieniła się też koncepcja na dyferencjał, ponieważ był tutaj przerobiony wózek z dyfrem E39, ale zdecydowałem się jednak wrzucić dyfer E65 i na ten moment, kiedy to nagrywam, mam praktycznie 80-90% skończone, a nawet i z 90%, ponieważ zostało mi do końca pomalować wózek, zrobić kilka poprawek i założyć wszystko na gotowo. Czekam na przerobiony wał napędowy, są gotowe półosie, także jest tutaj dużo elementów, które są już na gotowo, ponieważ to, co było wcześniej, E39, po pierwsze nie było dokończone, a po drugie też zrobiłem kilka błędów, o których będę mówił, ale jeżeli chodzi o dyfer E65 i ogólnie od A do Z, zrobienie takiego napędu w E36, będzie o tym osobny film, bo jest tam bardzo dużo drobnych elementów, które okazało się, że jednak są bardzo istotne i które się mszczą.
i które po prostu wyszły w międzyczasie, których się nauczyłem w międzyczasie. Także o tym będzie całkowicie osobny film. Co do skrzyni, zmieniła się też koncepcja na sprzęgło, chociaż nie jestem jeszcze pewny, bo jest aktualnie dwutarcz, ale kompletuje zestaw jednotarczu, sprzęgła jednotarczowego na spieku, albo zostawiam ten dwutarcz na tarczy organicznej. Nie wiem jeszcze, w którą stronę pójdę, ale chcę skompletować taki drugi zestaw też z pewnych powodów i o tym też będzie, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby wrócić do tych klipów, które nagrywałem jakiś czas temu, gdzie jeszcze wszystko szło względnie dobrze. I ostatni film zakończył się problemami z układem paliwowym, a mianowicie tym, że przerabiając listwę paliwową prawdopodobnie ją uszkodziłem i roztopiłem zgrzewy, więc została zamontowana listwa M50, która też nie pasowała i to, jak to dopasowałem, będzie pierwszym tematem, do którego w tym momencie wracamy. Po problemach z dopasowaniem listwy M52 do kolektora M50 doszedłem do wniosku, że najlepszą opcją będzie zastosowanie listwy M50, która pasuje do tego kolektora i pasuje mocowanie i tak dalej, wszystko jest ok. Problem był tylko taki, że powstał dystans pomiędzy wtryskiwaczem a listwą paliwową, więc trzeba było dorobić właśnie dystanse pomiędzy te dwa elementy tutaj zaznaczone strzałką. No i dotoczyłem u tokarza właśnie takie dystanse, w których jest założony O-ring oryginalny pod wtryskiwacz. Tylko nie przewidziałem jednej rzeczy, ponieważ tak wygląda gniazdo, w które wchodzi wtryskiwacz, w tym właśnie adapterze, a tak wygląda gniazdo, ten kieliszek, który jest na listwie wtryskowej i jest tutaj takie delikatne podcięcie, taka warga, która powoduje to, że ona układa O-ring na samym początku, a w tych dystansach nie przewidziałem tego, na rysunku technicznym i ogólnie nie przewidziałem tego, że może być taki problem i ta krawędź po prostu jest na ostro, no i nie chciał O-ring po prostu wejść najzwyczajniej w świecie. Więc na szybko pojechałem do sklepu z narzędziami, które mam w okolicy. Tak swoją drogą sklep jest do godziny 15, to było chwilę przed 15. Myślę, że koncepcja pracy do godziny 15 to jest coś, co chciałem kiedyś w życiu osiągnąć, ale może jeszcze nie teraz. W każdym razie problemy były dwa. Po pierwsze trzeba było rozwiercić tą wewnętrzną średnicę z 13 na 13,5 i teoretycznie z racji, że to jest nierdzewka, wiertło powinno być kobaltowe, ale to jest tylko pół milimetra, więc zaryzykowałem i udało się rozwiercić wszystkie właśnie dystanse na 13,5 i dodatkowo zrobiłem jeszcze taką faskę fazownikiem, tak żeby zrobić takie właśnie podcięcie na O-ring, żeby ten O-ring ładnie wchodził. I tutaj widać, że jest to jeszcze takie trochę chlopowate, wyciągnięte prosto właśnie pod freza. Także domowym sposobem włożyłem to do wiertarki stołowej i papierkiem ściernym to ulizałem, tak żeby ta powierzchnia była ładna, żeby O-ring ładnie tutaj wszedł właśnie w ten dystans. No i wszystkie zrobiłem w ten sposób, bardzo ładnie to zagrało, udało się to jakby uratować. Później założona była listwa wtryskowa, wszystko było szczelne, także temat listwy paliwowej jest zamknięty. W międzyczasie parę drobnych zmian w układzie dolotowym też nastąpiło, mianowicie zmiana intercoolera. Ten intercooler, który jest u góry, dostałem od Sylwestra z jego RBZ-ki i on jest praktycznie taki sam jak ten na dole, tylko po prostu jest szerszy. Ma tą samą wysokość, tylko to nie jest 450, tylko 600, o ile dobrze pamiętam, szerokości. No i doszedłem do wniosku, że skoro go mam, to go założę, ponieważ nie istnieje coś takiego jak za duży intercooler, więc fajnie będzie mieć po prostu większy, bo dlaczego nie? A ten, który jest na dole, zostawiłem jako zapasowy. Wpasowany w przedni pas była drobna zmiana potrzebna, ponieważ górna rura, która była wcześniej wspawana, nie do końca byłem z niej zadowolony i była trochę w złym miejscu. Także ta górna rura została zrobiona jeszcze raz od nowa, do niej dorobione mocowanie właśnie do intercoolera od góry, fabryczne mocowanie w intercoolerze, wykorzystuję zarówno u góry, jak i na dole. Na dole zrobiłem w ten sposób taką blaszkę z dystansem, ponieważ chciałem możliwie zrobić ten intercooler tak, żeby można było go wyciągnąć z pudełka i założyć na auto, to z jednej strony, a z drugiej strony tak, żeby możliwie jak najmniej na dole wystawało, ponieważ ten fragment, który tutaj widzicie, tego dorobionego mocowania, on jest zakryty zderzakiem i chodzi o to, żeby po prostu na dole nic nie wystawało, żeby tego nie zahaczyć, nie uszkodzić i tak dalej, więc dlatego zrobiłem właśnie to w ten sposób, takim wibroizatorem, który jest jakby na takim przesunięciu u góry. Cała koncepcja zmiany intercoolera, zmiany mocowania i tak dalej była połączona z tym, żeby też zrobić mocowania do chłodnicy oleju, która jest u góry, 16-rzędowa. Myślę, że ona w połączeniu z dużą chłodnicą wody będzie ok. Zobaczymy z czasem, w razie czego jest możliwość zamontowania tutaj jeszcze większej chłodnicy oleju, ale na ten moment mam nadzieję, że temat chłodzenia będzie zamknięty,
Jeżeli chodzi o ciąg dalszy układu dolotowego, to w międzyczasie zmieniła się koncepcja na przepustnicę i tu jest założona przepustnica właśnie z N52, która wymagała tego, żeby zastosować redukcję silikonową, ponieważ układ sący na 3 calach 76 mm, a przepustnica ma wejście 80 mm, dlatego jest taka króciutka, malutka redukcja silikonowa założona. Dorobiłem takie właśnie kolanko w miarę możliwości jak najkrótsze, ponieważ jest bardzo mało miejsca pomiędzy przepustnicą a kielichem i myślę, że to kolanko będzie spełniało swoją funkcję. Jest bardzo ciasno, jest dosłownie kilka milimetrów, z 5 mm pomiędzy rurą sącą a kielichem. Myślę, że przykleję po prostu na kielich albo na rurę jakiś kawałek gumy. Silnik jest na twardych poduszkach poliuretanowych, także nawet jeżeli to będzie tam delikatnie pracowało, to nie powinno się z tym nic stać. Jest silikon na przepustnicy, na dole na interkulerze, dodatkowo jeszcze w tej rurze zrobię jakieś dodatkowe mocowania na wibroizolator, tak żeby to też było jeszcze sztywniejsze i temat układu ssącego jest zamknięty. Rura, która jest pomiędzy turbosprężarką a interkulerem, na dobrą sprawę została ta, która jest, ponieważ mimo tego, że interkuler jest szerszy, to turbosprężarka w miejscu kompresora klimy powoduje to, że są praktycznie 2 silikony i kawałek rury, więc wystarczyło delikatnie przesunąć silikon, przesunąć rurę i jakby tutaj wszystko pasowało bez żadnych modyfikacji. Jeżeli chodzi o sprzęgło i skrzynię biegów, wrócę do klipów za chwilę, które nagrywałem jeszcze w poprzednim podejściu. Taka była skrzynia biegów założona od samego początku budowy auta, a dlaczego zmieniła się koncepcja, no to w tym momencie właśnie powiem. No bo tak, ta skrzynia po lewej stronie to jest ta, którą zrzuciłem, a ta po prawej to jest ta, którą wrzucę. To jest skrzynia z 3-litrowego diesla przedliftowego. E39, E46, 5-biegowe w każdym razie. Po lifcie były już 6-biegowe, które były tutaj jeszcze dłuższe i jeszcze cięższe, ale to jest przedlift, który ma jedyny w swoim rodzaju wałek sprzęgłowy, o którym za chwilę powiem i który też powoduje to, że muszę zmienić tarcze sprzęgłowe. Wytrzymałość tej skrzyni teoretycznie jest trochę większa niż tej, którą wrzucę, ale do mojego zastosowania i tak jest bardzo duży naddatek wytrzymałościowy. A to jest skrzynia, którą kupiłem nawet wcześniej niż tą, czyli to jest ZF z benzyny z kolei, też 5-biegowy, z E36, E46, E39 on wychodził w tych kilku budach. Oczywiście były też 6-biegowe, ale to jest 5-biegowy i generalnie możliwe, że one mają bardzo zbliżoną wytrzymałość. Dlaczego wrzuciłem tą, a nie tą? Nie wiem w sumie. Tą miałem już wcześniej jako pierwszą. Kupiono za jakieś 400-450 zł, ale po prostu przekombinowałem, znalazłem tą niedaleko mnie. Pozdrawiam Cię, Kacper, od którego kupiłem właśnie tą skrzynię i pomyślałem, że będzie lepsza, ale generalnie do mojego zastosowania nawet ta skrzynia jest lepsza, bo jest lżejsza, łatwiej ją zrzucić. Różni się łącznikiem elastycznym i to dosyć znacząco. Z lewej jest właśnie 3-litrowy diesel, a z prawej jest ta benzyna. Jak widać tutaj krzyżak z lewej strony jest dużo większy. Różni się wybierak fabryczny, ponieważ wodzik jest tutaj w ten sposób w tej skrzyni, a tutaj jest pojedynczy, ale mi to zupełnie nie robi, bo mam i tak short shifter i potrzebuję jedynie wodzik bez tego tutaj elementu, bez tych widełek. Do tej skrzyni zrobiłem też łapę, ponieważ silnik mam w pozycji benzynowej, czyli względem mocowania silnik jest, może inaczej, skrzynia na aucie jest pod takim kątem, o takim mniej więcej, po prostu przechylo. Dobra, tego nie było. To lepiej będzie, jak po prostu pokażę zdjęcie. Ta skrzynia na aucie jest po prostu pod kątem i wymagało to zrobienia łapy skrzyni też pod kątem, która jest zrobiona w ten sposób, i wodzika, który też jest pod kątem, ponieważ tu jest prosto, a tu jest lekko przestawione. Ale nie robi mi to zupełnie, bo w przypadku tej skrzyni łapa wejdzie na razie fabryczna aluminiowa, później zrobię sobie ją stalową. Wiem, że niektórzy ją wzmacniają tutaj, dospawują tutaj takie elementy wzmacniawe, bo ona też lubi sobie pęknąć, ale raczej nie będę tego robił, jak już to zrobię aluminiową, a póki co założę tą. Łącznik elastyczny też oczywiście będzie nowy, ale
To, co przede wszystkim muszę zmienić w zastosowaniu tej skrzyni, a nie tej, no to są tarcze sprzęgłowe. W przypadku tej skrzyni diesla wałek sprzęgłowy teoretycznie wygląda identycznie jak w tej skrzyni, ale tylko teoretycznie. Wałek po prawej stronie to jest 3-litrowy diesel, a po lewej stronie to jest ZF, Getrack i wszystkie inne skrzynie. I tutaj na tym zdjęciu macie porównanie. U góry to jest właśnie mniejszy fres, na dole jest większy fres. U góry ma oznaczenie 25/29, a na dole 28/35. To jest właśnie ten mniejszy, a to jest ten większy. No i problem jest taki, że akurat kupiłem kilka tych tarcz na zaś. Problem jest taki, że w przypadku dwutarczu piasty obu tarcz muszą być toczone, ponieważ jest tarcza, przekładka i tarcza. Akurat w przypadku tutaj tego zestawu mam zrobione w ten sposób, że jest tarcza. Piasta tutaj jest dosyć mocno toczona. Jest przekładka. I jest jeszcze raz tarcza. Gdyby te piasty nie były toczone, to na tym zdjęciu widzicie, że one dotykają o siebie, ponieważ dotykają piasty, a dalej jest przerwa. A tutaj, jak widać, wszystko dotyka powierzchni ciernych. No i przede wszystkim piasty nie dotykają o siebie. Ta jest toczona, nie pamiętam ile dokładnie już ile, ta jest toczona trochę więcej, tak żeby to tutaj się mieściło, żeby było miejsce na łożysko, żeby ta tarcza też nie dotykała koła zamachowego. No to jest zrobione, policzone po prostu tak powinno być. I to samo muszę zrobić z tymi tarczami, też muszę je tutaj zdjąć. Jeszcze dwa takie powody, dla których właściwie zmieniam tą skrzynię. Oprócz tego, że jej wytrzymałość jest podobna, że ją mam, że jest z benzyny, jest w pionie, jest lepszy dostęp do wysprzęglika i tak dalej. Są jeszcze dwa powody bardzo ważne, mianowicie jestem przed dorobieniem wału napędowego i chcę dorobić już wał pod docelową skrzynię, czyli pod tą, i pod docelowy dyferencjał, dlatego tam już jest E65 zamontowane i ma być zamontowana też ta skrzynia. A drugim też powodem jest to, że ta skrzynia, jak i ten ZF dieslowy może paść, no bo każda skrzynia może paść, a tą skrzynię jest dużo łatwiej dostać, jest dużo tańsza i jeżeli będzie taka potrzeba, no to jest 400-500 zł, a w przypadku tego ZF-a dieslowego, no to już jest około 700-800, także jest różnica, wytrzymałość jest może i trochę niższa, ale do mojego zastosowania jest w zupełności wystarczająca. Po dopasowaniu tamtych tarcz sprzęgłowych generalnie cały czas miałem problem z tym, że nie wysprzęglało mi, mimo tego, że wcześniej już miałem ten problem i nabijając te tarcze sprzęgłowe powiedziałem, żeby tarcza była z cieńszej okładziny i była z cieńszej okładziny, ale w dalszym ciągu był problem, że sprzęgło nie wysprzęglało i kombinowałem różne rzeczy, dawałem inną łapę łożyska oporowego, dawałem dystanse pod trzpień wysprzęglika aluminiowy i cały czas było dokładnie identycznie tak samo. I tą informację znalazłem totalnie przypadkowo na stronie PowerRide'a, który produkuje właśnie sprzęgła jedno-dwutarczowe, że w przypadku dwutarczu przekładka, która jest w tarczy sprzęgłowej, powinna być sztywna, a tak wygląda przekładka, która jest fabrycznie w zwykłych tarczach sprzęgłowych. Ona składa się z dwóch blaszek, które działają jak sprężyna i chodzi o to, że w momencie zasprzęglania ma to działać jako taki tłumik i powodować to, że w momencie puszczania sprzęgła, kiedy docisk dochodzi do tarczy, a tarcza dochodzi do koła zamachowego, to zasprzęglanie ma być płynne, nie ma być takie sztywne. Tylko że w przypadku sprzęgłów dwutarczowych, w momencie kiedy na obu tarczach są takie przekładki pomiędzy okładzinami, powoduje to, że te tarcze się rozchodzą i po prostu sprzęgło cały czas jest delikatnie zasprzęglone. Także w międzyczasie cięcia jakichś rzeczy na laserze zrobiłem projekt takich właśnie tarcz, przekładek pod organiczną tarczę, tak żeby zrobić to właśnie na takiej przekładce sztywnej. To jest blacha nierdzewna, 1,5 mm, zrobiona stricte pod tarczę 240 mm, także mam to jakby
do zrobienia, do poprawki, także temat wysprzeglania myślę, że już będzie w przypadku tego dwutarczu będzie zamknięty, ale w międzyczasie też kupiłem takie koło zamachowe od Powerride'a, sztywne 240 mm na pojedynczą tarczę. I przy okazji jeszcze cięcia poprzednich tarcz, które Wam pokazywałem, dociąłem jeszcze takie blachy na spiek czterołopatkowy i generalnie nie wiem na dobrą sprawę teraz, czy zostawię dwutarcz, czy jednotarcz, czy pójdę w spiek, czy pójdę w organiczny, ale są opcje i myślę, że jak dojdę do tematu sprzęgła za jakiś czas, składania tego na gotowo, to wtedy się zastanowię, które rozwiązanie chcę i tyle. I myślę, że w następnych filmach powiem o tym, które wybrałem i dlaczego. Jeżeli chodzi o układ wydechowy, to kolektor wydechowy, który widać tutaj na zdjęciu, to jest kolektor mój pierwszy, który zrobiłem w życiu. I było z nim kilka problemów, ponieważ on był z założenia spawany cały TIG-iem, ale w międzyczasie miałem problemy właśnie ze spawaniem w kilku miejscach. Bardzo mocno odgazowywało mi i wiem już teraz, dlaczego coś takiego się działo. Najprawdopodobniej wystarczyło to, że miałem za daleko, za mocno wysuniętą elektrodę i pokrycie gazu było zbyt małe, wdały się zanieczyszczenia, których później praktycznie nie da się usunąć, mimo tego, że to było frezowane kilka razy, spawane jeszcze raz TIG-iem, to cały czas te problemy były. I następny kolektor, do którego za chwilę przejdę, spawałem od A do Z dużą ceramiką z tak zwaną soczewką, z dużym pokryciem gazu i tego problemu już nie było. Ale ten pierwszy kolektor, właśnie przez to, że miałem te problemy ze spawaniem, pospawałem w kilku miejscach migomatem i on był dobrze zrobiony, ale w międzyczasie, przez to, że wszystko tak długo trwało, zacząłem sobie powoli składać drugi kolektor wydechowy. No i z racji, że byłem na tym etapie właśnie poprawek jakichś tam w różnych układach, między innymi układzie wydechowym, doszedłem do wniosku, że chcę zrobić od nowa ten kolektor wydechowy. A jeżeli chodzi o pozostałe poprawki w układzie wydechowym, które były potrzebne, no to na tym zdjęciu widać downpipe'a. Czerwoną strzałką jest pokazane miejsce V-banda i zrobiłem to na tyle, jeszcze na zewnątrz, na tyle głupim miejscu, że V-band był centralnie nad łapą silnika, także demontaż był średnio wygodny. I podczas montażu i demontażu po prostu ciężko było założyć tego V-banda ze względu właśnie na ekolokalizację. I doszedłem do wniosku, że skoro robię poprawki w układzie wydechowym, to zmienię miejsce V-banda na to miejsce zaznaczone tym żółtym kółkiem, tak żeby lokalizacja jakby tego łączenia była jak najbardziej komfortowa, tak żeby można było łatwo do tego dojść i zdemontować właśnie cały układ wydechowy. Także wracając do kolektora wydechowego, robiąc go w międzyczasie, tworząc jakieś różne pomysły i tak dalej, zrobiłem taką prototypową przystawkę do wiercenia w rurach. Jest to bardzo proste urządzenie, a naprawdę bardzo fajne i pozwala na to, żeby wiercić otwornicą, idealne łączenie rura w rurę pod odpowiednim kątem. I tak właśnie były cięte runnery do kolektora wydechowego. Dzięki temu właśnie, że jest takie cięcie równe, to praktycznie pasuje to idealnie do spawania TIG-iem, zwłaszcza jest to bardzo wygodne, tak żeby ta przestrzeń tutaj była jak najmniejsza. Wszystkie runnery właśnie były w ten sposób cięte i dopasowywane właśnie do kolektora wydechowego. Tutaj zaznaczone markerem na rurze zbiorczej, które miejsce trzeba wycinać w rurze zbiorczej. To było wycięte otwornicą, później dopasowane po kolei te wszystkie runnery, które były oznaczone. Na początku złapane punktowo, później obspawane całkowicie na gotowo i można było pójść dalej. Jeżeli chodzi o układ wydechowy i o Westgate'a, to też zmieniła się na to koncepcja. I zamówiłem takiego Westgate'a z AliExpress, który jest w dosyć śmiesznej cenie i polecił mi go Kacper, który montował już go kilka razy w JZ-ach, w airbagach i w różnych innych autach i on działa całkiem dobrze, bezproblemowo. Jedyną modyfikacją, którą trzeba wprowadzić w nim, to wypolerowanie tego zaworu, ponieważ to, co jest problemem w tego typu zaworach, to to, że obróbka nie za bardzo jest tam idealnie wykonana i ten zawór trzeba było po prostu przepolerować, bo były na nim jakieś delikatnie zadziory. W momencie, kiedy to się rozgrzeje, kiedy mamy bardzo wysoką temperaturę spalin, no to może ten zawór się zaciąć w jakiejś pozycji, co nie jest pożądanym zjawiskiem. Więc przy okazji zlecenia jakichś rzeczy u tokarza ten zawór został wypolerowany. Także jeżeli chodzi o Westgate'a, to myślę, że mam nadzieję, że będzie działał tak jak powinien. W celu jego dopasowania, ze względu na różną średnicę V-banda na Westgate'cie 60 mm i rury zbiorczej, o ile dobrze pamiętam, chyba 50 mm, musiałem kupić taką redukcję hamburską, która została dospawana właśnie do V-banda
i następnie dopasowane to wszystko na aucie. V-band z Westgate'em, kolektor przykręcony na silnik i to wszystko dopasowane tak, żeby tym razem mieć pewność, że jest miejsce na tego Westgate'a, na jego serwisowanie, że on nie dotyka o kielich, tak jak w poprzedniej opcji i w ten sposób właśnie zostało to zaznaczone na kolektorze, następnie zrobione otwornicą duży otwór, zaznaczone gdzie trzeba wyfrezować naokoło, sprawdzone to wszystko jeszcze raz i pospawane ze sobą w momencie, kiedy kolektor był na zewnątrz. Ta część tutaj otwarta z prawej strony, ona właśnie jest otwarta dlatego, żeby można było dojść do wyfrezowania i do oszlifowania kolektora w środku, tak żeby przepływy były po prostu odpowiednie, żeby nie było jakichś zadziorów i tego typu rzeczy, więc dopiero w momencie, kiedy oszlifowałem sobie go w środku idealnie, to mogłem zamknąć tą prawą stronę. I w ten sposób to wyglądało już na gotowo. Dodatkowo do mocowania Westgate zostały jeszcze dwa takie wsporniki dospawane, żeby zabezpieczyć jakby kolektor wydechowy, ponieważ sam Westgate też trochę waży, on jest pod kątem, tak żeby nie było sytuacji, że kolektor wydechowy pęknie w tym miejscu, w miejscu łączenia flansz Westgate'a właśnie z kolektorem, z tą rurą zbiorczą. Pojechał do planowania, do zakładu obróbki, ponieważ nie jestem w stanie zrobić tego samemu. Idealnie został splanowany, wyrównany, bo po obróbce, mimo tego, że był spawany na statywie, no to delikatnie zawsze trochę ucieknie wymiar, trochę zrobił się delikatny banan, ale udało się to obrobić i tak wyglądał na gotowo, jeżeli chodzi o właśnie tą przylgnię do głowicy. A jeżeli chodzi o przylgnię do turbosprężarki, no to tutaj akurat zrobiłem to we własnym zakresie. Jest to szlifowane zwykłą szlifierką typu czołg. Widać w tych miejscach jeszcze takie przebarwienia, w miejscach, gdzie to nie do końca jeszcze było szlifowane, bo to było w trakcie. A tutaj już cała przylgnia jest srebrna, ładna, wyszlifowana i dodatkowo są przykręcone jeszcze szpilki M10 stricte do kolektorów wydechowych, ponieważ w poprzednim kolektorze zrobiłem błąd i śruby były na wylot, od góry były nakrętki, także w tym przypadku są wkręcone szpilki w kolektor, tak żeby to było tak, jak dokładnie powinno być w kolektorze wydechowym i tak, żeby to też się łatwo montowało i żeby nie było z tym problemów. Tutaj już przykręcony na silnik kolektor i ten element, który tutaj jest zaznaczony czerwoną strzałką, no to jest sonda EGT, wystawione mniej więcej 5 mm, tak jak Sławek zalecał, w środek kolektora. Jest ona tylko jedna, ta sonda jest tylko jedna zbiorczo najbliżej właśnie turbosprężarki. Tutaj zalecenie od Tomka z Sudwa, że właśnie w ten sposób ma to być zrobione stricte do strojenia, ale też jako jeden z parametrów do odczytywania tego, co się dzieje w silniku. A jeżeli chodzi o odczytywanie tego, co się dzieje w silniku, coś czego nie było wcześniej, czyli sonda. Przed chwilą mówiłem o tym, że w tym miejscu dokładnie był V-band, który był problematyczny, także on został wycięty. Wstawiony kawałek rury i dodatkowo jeszcze wstawiona tulejka na sondę. Akurat w tym przypadku tu jest przykręcona jakaś taka odpadowa sonda, ponieważ ona i tak ma gwint taki sam jak sonda docelowa, czyli LSU49, sonda szerokopasmowa, która będzie w tym samym miejscu wkręcona. Na razie jest to po prostu wkręcone, żeby tylko było szczelne i sprawdzone, czy sonda się zmieści. Mieści się, jest elegancko, także układ mógł być zdemontowany na zewnątrz, obspawany do końca i tak prezentował się przed montażem. Generalnie jeżeli chodzi o układ wydechowy, no to downpipe zostaje, a jeżeli chodzi o główną część, to będzie jeszcze prawdopodobnie dodany tylny element, który będzie dzielony jakby, będzie trójnik przed wózkiem i dwa tłumiki pod bagażnikiem, ale to za jakiś czas. Na ten moment składania tego to wystarczyło mi w zupełności, żeby poskładać ten wydech. I to, co dla mnie jest najważniejsze, czyli początkowa część flansza 5V plus tulejka na sondę, łącznik elastyczny V-band, to już jest na gotowo i tutaj akurat nic się z tym nie zmieni. Jeszcze tylko wracając pokrótce do Westgate'a, to przy okazji jakichś drobnych poprawek rozebrałem go i odlew, który jest w środku, delikatnie oszlifowałem szlifierką z kółkiem szlifierskim, tak żeby ten przepływ spalin nie był zakłócony po prostu przez nie do końca idealny odlew. Rura wydechowa od Westgate'a też zrobiona. Akurat tutaj nie pamiętam średnic, ale przy flanszy do Westgate'a jest redukcja nierdzewna, tak żeby zejść średnicą troszeczkę bardziej, bo nie zależało mi na tym, żeby ta rura była jak największa, bo nie ma takiej potrzeby, a akurat za chwilkę, jak zobaczycie na zdjęciu, tam jest u góry dosyć ciasno. Tak wygląda to od dołu. Będzie jeszcze jakiś wspornik zrobiony pomiędzy rurą od Westgate'a a downpipe'em.
Łącznik pod tytułem dwie blaszki i jakaś śruba na sprężynce, tak jak w układach wydechowych fabrycznie jest, żeby to było podparte ze sobą, jakby połączone ze sobą, ponieważ rura od Westgate'a jest zamontowana tylko u góry. Przy Westgate'cie na dole nie ma żadnego mocowania, a nie chcę, żeby ona się przesunęła, żeby waliła czy o downpipe'a, czy waliła o wahacz. Także będzie jakiś tam dodatkowy taki wsporniczek zrobiony. A tak to wygląda od góry, wszystko się zmieściło całkiem zgrabnie i fajnie. Ale ta rura wydechowa widać, że ona jest dosyć blisko kielicha, tam będzie założona jakaś termika oczywiście, tak żeby nie nagrzewała listwy od cewek, czy nie topiła kielicha, także będzie jakaś tam izolacja termiczna założona. Ale to, co jest dla mnie najważniejsze, to dostęp do Westgate'a, który jest w tym momencie idealny i dokładnie o to mi chodziło od samego początku, żeby można było łatwo serwisować tego Westgate'a, zrobić przy nim cokolwiek, wymienić sprężynę i tak dalej. Przy okazji poprzedniego podejścia odpalałem jeszcze silnik w garażu, ale miałem kilka problemów, między innymi z datalogerem i w tamtym momencie nagrałem jeszcze kilka klipów, które właśnie zobaczycie w tym momencie. To miałem problem jakiś czas temu, jak go pierwszy raz odpaliłem, z tym, że dataloger nie odczytywał nic i okazało się, że instrukcja jest bardzo nieczytelna, co za chwilę Wam pokażę. A tutaj jest wypięty jeden przewód, na razie EMU jest po prostu założone byle jak, ale by było. A problem był w tym. To jest instrukcja do datalogera. I tak, wygląda to w ten sposób. Tutaj jest kostka do datalogera. Pin numer 2 RDX, czyli według rozpiski EMU RDX powinno iść do pinu numer 24. Tutaj. No i tak zrobiłem na początku. A TDX do 11, ale na tym na razie to możemy na razie oleć. Najważniejszy jest RDX pin numer 24. No i fajnie. Tak wpiąłem i generalnie dataloger nie działał. Z tym, że jeszcze raz, numer 2 RDX. Idziemy sobie dalej instrukcją. I jest tutaj info, jak go wpiąć w EMU Black. I pin numer 2 z tej kostki datalogera idzie sobie do 13, 12 i 11. Czyli RDX idzie do 11, który jest opisany jako TDX. I w momencie, kiedy ten przewód wpiąłem tutaj, a w 24 nie zamieniałem ich, tylko po prostu ten przewód wpiąłem tu, a ten TDX na razie jest luźny, no to okazało się, że logi się zaczęły czytać, które gdzieś tutaj są. A, już mam kartę wpiętą w datalogera i wystarczy, że zrobię w ten sposób, kliknę sobie tutaj, żeby się zapisywał tak. Dioda mryga, logi się zapisują, bo generalnie są wpięte bezpieczniki, tak jakby był zapłon. No i tyle. I logi się zapisują, także bardzo mnie to cieszy. Nie wszystko jest jeszcze zgodnie ze sztuką ustawione, bo nie mogę sobie poradzić z czujnikiem. Temperatura oleju jest 250 stopni, nie wiem dlaczego. Prawdopodobnie uszkodziłem czujnik przy którejś tam kombinacji z kolektorem ssącym. Coolant jest ciśnienie oleju, co jest najważniejsze, więc generalnie można włączyć przepustnicę, która sobie cały czas tak jęczy i wyje, więc włączam ją tylko wtedy, kiedy go odpalam. Łapał mnie już taki stres, że znowu dzieje się coś, na co nie mam wpływu, czyli to, że kopci straszliwie niespalonym paliwem. Wysłałem logi do Sławka, się okazało, że od razu napisał, o co chodzi, bo jak robiłem to, co przed chwilą Wam pokazywałem, czyli zmiany pinów w EMU, to zapomniałem podpiąć jednej rzeczy. Mianowicie tego tutaj, czyli podciśnienia z kolektora. No i teraz już chyba wszystko powinno działać prawidłowo. No i w końcu jak udało się go odpalić, silnik w dalszym ciągu stuka, ale wtedy jeszcze nie wiedziałem, że problem jest na tyle poważny. Chodził sobie na wolnych obrotach nie wiem, około 10-15 minut. No i zauważyłem jakiś problem, teraz już dokładnie nie pamiętam, co tam się działo, ale musiałem silnik zgasić i nie byłem w stanie go odpalić jeszcze raz.
I okazało się, że napięcie spadło bardzo mocno i szybko zorientowałem się też, że coś się kopci spod maski i zdałem sobie sprawę z tego, co się dzieje, więc szybko poszedłem po powietrze i dmuchałem pod kolektor ssący, ponieważ przewód prądowy, który zrobiłem pomiędzy rozrusznikiem a budą, zrobiłem z przewodu głośnikowego i to jest przewód, którym idzie bardzo duże napięcie, natężenie, jak zwał, tak zwał, do akumulatora, który jest za fotelem pasażera. No i generalnie ten przewód się stopił, więc wydmuchałem to szybko powietrzem, tak żeby to ochłodzić, żeby nic tam dalej nie poszło. Okazało się, że też przy okazji spalił się rozrusznik, także na tamten moment to był koniec stricte pracy przy aucie, bo musiałem zmienić przewód, ogarnąć rozrusznik i później silnik dalej odpalał. Ostatnim rozdziałem tego filmu będą detale, czyli takie rzeczy naokoło, które zostały skończone albo popchnięte do przodu. Zaczynając od zawieszenia. Te kolumny, które tutaj widać na zdjęciu, to są kolumny H&R-a kupione dosyć okazyjnie i tak one wyglądają jak wyciągnięte z rzeki, ale wiedziałem o tym. Tylko że cena była dosyć okazyjna, więc pomyślałem, że zaryzykuję. No i były to oryginalne kolumny H&R, co prawda do E364 ZYL, czyli 4 cylindrów, ale znalazłem takie informacje, że różnica między 4 a 6 cylindrów to jest różnica w sprężynie, w twardości sprężyny, także nie lubiło mi to zupełnie, bo i tak jedna ze sprężyn była pęknięta. Po rozebraniu kolumn okazało się, że są w całkiem dobrym stanie, są delikatne rysy na tłoczyskach, ale to ma perspektywę do tego, żeby to działało. Nakrętki się kręcą. No i generalnie padł pomysł na to, żeby te kolumny po prostu odświeżyć i zostawić. I o ile naklejka była H&R-a, no to napis na ladze to jest Bilstein, także no nie dziwi mnie to, obie firmy są niemieckie, także H&R widocznie robi sprężynę, Bilstein robi amortyzator i to wszystko jest sprzedawane jako H&R. Nie spotkałem się z tym wcześniej, ale widocznie tak po prostu jest. Nakrętki były w całkiem dobrym stanie, udało się je odkręcić. Dół został odświeżony, odmalowany, zabezpieczony tak, żeby tam sobie nie korodował dalej. Na czas zimowania założyłem sprężynę z gwintu Max Speeding Rodce, który miałem jeszcze z Lexusa. Chodziło tylko o to, żeby po prostu auto stało na kołach na zewnątrz i na tych sprężynach zawieszenie było bardzo wysoko po założeniu właśnie tych kolumn, mimo tego, że preload tam praktycznie w ogóle nie był ustawione, no to i tak auto było dosyć wysoko, więc wiedziałem, że to po prostu jest na tymczasowo. W międzyczasie kupiłem cały używany gwint FK, też w stanie średnim, ale w tym przypadku zależało mi tylko na sprężynach, które pasują do tego gwintu H&R, jeżeli chodzi o przednie, te po lewej. Jeżeli chodzi o te po prawej, czyli tylne, też je zostawiłem. Wyglądały dosyć średnio, ale nie były pęknięte i jakby miały rację bytu, żeby je odświeżyć i ogarnąć i zostawić. Tylko niestety nie wiem, jaka jest ich twardość, ponieważ teoretycznie są oznaczenia na tych sprężynach, które widać na tym zdjęciu, ale nie mam pojęcia, jaka jest twardość tych sprężyn, także jeżeli macie jakieś informacje, jak można to odczytać, to byłbym wdzięczny. W międzyczasie razem z gratami do proszku właśnie sprężyny i kilka innych rzeczy pojechało do malowania. No i powiedziałem lakiernikowi, żeby były żółte. Źle mnie zrozumiał i to nie do końca jest żółty, tylko taki bardziej limonkowy, ale pomyślałem, dobra, jak już jest pomalowane, niech to będzie tak jak jest. Zużyłem przednie kolumny właśnie H&R na tej sprężynie FK, bez helpera. Dodatkowo u góry z relokatorem górnego mocowania, tak żeby można było ustawić sobie pochylenie kolumny, camber i generalnie daje to bardzo duże możliwości właśnie jeżeli chodzi o ustawienie kątów. Ale najważniejsze było dla mnie to, żeby postawić auto na kołach i zobaczyć przede wszystkim jaka jest wysokość tego zawieszenia w przypadku właśnie tego relokatora, górnej poduszki E4.6, tej kolumny i tej sprężyny, co nic jakby ze sobą teoretycznie nie powinno pasować, ale preload ustawiony na około 10 mm, 8 mm, o ile dobrze pamiętam, i wysokość zawieszenia jest dokładnie taka, o jaką mi chodziło, jeżeli chodzi o przód. A jeżeli chodzi o tył, to ta sprężyna FK też odświeżona, zamontowana tymczasowo na regulacji gwintowanej. Tak samo tymczasowo amortyzator Kajaby z Mercedesa W124, na którym jeździłem już jakiś czas temu i było fajnie, ale to jest póki co takie bardzo tymczasowe rozwiązanie, które wtedy w tamtym momencie założyłem. A zacząłem myśleć w międzyczasie o zawieszeniu tym, które tutaj widać, czyli coś, co jest nowe na polskim rynku i generalnie nie za dużo jest informacji na temat tego zawieszenia, czyli Lines Racing. Jedna jedyna firma, która sprzedaje to w Polsce, czyli Tuning Baza, ma dużo rodzajów tego zawieszenia w ofercie. Jeżeli chodzi o E3.6 i E4.6, to są kolumny tylne
tak zwany true coilover, czyli sprężyna i amortyzator w jednym. I tak się składa, że w międzyczasie nagrywania tego filmu i klipów do tego filmu i tak dalej, pojechałem towarzysko na zawody w Broczynie jako mechanik, spotter, youtuber i tak dalej, więc być może coś uda się z tego poskładać, z filmów z tego wyjazdu. Ale stojąc w kolejce właśnie na start, poznałem właściciela tego E46, no i od słowa do słowa okazało się, że dokładnie w tym aucie jest założony ten zawias z tyłu, ten Lines Racing. No i mogłem sobie obejrzeć go dokładnie, jak on jest zrobiony. Właściciel tego auta miał problem z tym, że wcześniej jeździł na MTS-ie i teraz zauważył, że jest dużo gorsza trakcja. Także w przypadku tego zawieszenia tutaj już mówimy o większej ilości ustawień, ponieważ po pierwsze jest ustawienie preloadu, po drugie ustawienie wysokości, po trzecie jest regulacja tłumienia, także jest tutaj po prostu czym się bawić i jest co ustawiać, ale zależało mi na tym, żeby zobaczyć właśnie, czy to się mieści tutaj w tej budzie. Co prawda to jest E46, ale 3.6 jest bardzo podobne, jeżeli chodzi o miejsce na sprężynę, ponieważ dużo zawieszeń typu true coilover jest zrobione odwrotnie, że na dole jest sprężyna, a u góry jest amortyzator. W tym przypadku jest na tyle zmyślnie zrobione, że górne mocowanie ma relokację, taką po prostu górne mocowanie jest przesunięte maksymalnie do otworu, na który pozwala kielich u góry, tak żeby ta sprężyna w kielichu właśnie się zmieściła, żeby odsunąć górę mocowania. No i muszę przyznać, że zacząłem się poważnie zastanawiać właśnie nad tym zawieszeniem albo na całe auto, albo minimum do tyłu. I główny powód, dla którego zacząłem się zastanawiać właśnie nad true coilover z tyłu jest taki, że przy układzie napędowym, który poskładałem na półosiach z E39 V8, z E39 3-litrowy diesel będzie ten sam problem, osłona z zewnętrznego przegubu dotyka mi o górny wahacz. Czy to jest stalowy wahacz z E36, czy to jest wahacz stalowy z X3, który teoretycznie powinien rozwiązać ten problem, ale dalej on występuje. Teoretycznie wahacz z E46 aluminiowy powinien tam pasować, ale nie chcę tego wahacza, ponieważ po pierwsze jest aluminiowy, po drugie nie do końca podoba mi się to, że on jest przy górnej tulei wahacza wleczonego, on jest bardzo szeroki i jest problem z przyspawanym adapterem do dodatkowego zacisku, także nie chcę tego robić w ten sposób. Także pomyślałem, że zrobię górny wahacz regulowany po prostu samemu, z racji, że tam jest i tak dużo rzeczy pomodzonych, przerobionych i tak dalej. Będzie to rozwiązanie, które po pierwsze da mi więcej możliwości na ustawienie zawieszenia z tyłu, na ustawienie kątów, ale właśnie górny wahacz regulowany wymaga tego, żeby zastosować amortyzator i sprężynę w jednym, czyli właśnie ten true coilover. Także jeżeli macie jakieś informacje na temat tego zawieszenia, na temat tego, czy ono jest żywotne, jak pracuje ustawienie regulacji tłumienia i tak dalej, to będę po prostu wdzięczny za informacje. Wracając jeszcze tylko pokrótce do tylnego zawieszenia, to zmieniała się koncepcja na dyfer, wózek i tak dalej, ale to, co popchnąłem do przodu, no to układ hamulcowy. Tutaj są zamontowane te jarzma limonkowo-żółte, także one zostają. Tarcze, wiadomo, auto nie jeździ od długiego czasu, więc trzeba będzie je albo przetoczyć, oszlifować, albo zmienić, także to jest jakby temat na przyszłość, ale najważniejsze dla mnie jest to, że jest popchnięty temat układu hamulcowego. Są założone elastyczne przewody do zacisków właśnie ręcznego, do tych, które są z przodu. Wszystko jest poskładane, odpowietrzone i temat jakby ręcznego też już wrócił, bo przez 2 lata praktycznie to wszystko było gdzieś tam w kartonach poskładane. W poprzednim filmie pokazywałem panele sterowania, które zrobiłem i też z racji tego eventu, o którym mówiłem na samym początku, poskładałem to do końca. Nie wszystko jest jeszcze wpięte. Ten panel po lewej stronie do szyb i do awaryjnych jest już skończony i wpięty, tylko instalację trzeba tam gdzieś ładnie upchnąć i zamontować, żeby sobie tam nie wisiała. A ten panel z prawej strony, tylko pompy paliwa są podłączone na dobrą sprawę, cała reszta jest jeszcze do wpięcia. Hebel, gniazda zapalniczki, spryskiwacze, to wszystko jest jeszcze do wpięcia, ale mocowania są gotowe, także wystarczy 3 śrubki odkręcić i ten panel cały sobie schodzi do tyłu. Całkiem fajny dostęp właśnie do szyb, które są pod ręką i do awaryjnego. Jeżeli chodzi o przedni panel, to tak samo to, co jest najważniejsze, czyli hebel, ale dostęp do pomp paliwa, do spryskiwaczy, z lewej strony do nawiewu, górny lewy róg, także wszystko jest w miarę łatwe w serwisowaniu, no i dobry dostęp jest do tego, bo do wszystkiego jest jakby z miejsca kierowcy bardzo łatwy dostęp i o to chodziło. Jeżeli chodzi o przednie koła, to też mówiłem o tym w poprzednim filmie, że zmieniłem koncepcję właśnie na to, żeby z przodu były 17, wąskie 7,5 cala, z tym, że ile razy przechodziłem obok tego auta i patrzyłem na te koła,
to jakoś miałem tak, że nie do końca mi się to podoba, te 17. Po pierwsze dlatego, że są małe, po drugie dlatego, że ten wzór nie do końca mi się podobał, a po trzecie dlatego, że jak przypomniałem sobie, jak wyglądało to auto na poprzednich felgach, czyli 3SDM-ach, no to miałem tak, że chyba jednak bym do nich wrócił i zdecydowałem się, że wrócę do tych felg. One były okazyjnie kupione, nie są w idealnym stanie, zdecydowanie lakier z nich odpada, są porysowane ranty, ale bardzo podoba mi się wzór i chcę je zostawić po prostu na przód. Plus do tego w międzyczasie udało mi się znaleźć bardzo fajne opony 225/4018 Cormorany UHP, dwuletnie, komplet 4 sztuk na wulkanizacji, po prostu ktoś wyrzucił, 2 sztuki miały bombla, 2 sztuki były idealne, założyłem je naprzód, dużo bieżnika, wszystko jest wyważone, także bardzo fajnie to wygląda i w ten sposób już przednie koła zostaną. Następny set będzie pewnie o tych samych parametrach, tak żeby ustawić ograniczniki skrętu, ale docelowo właśnie chciałbym mieć te 3 SDM-y z przodu. I jeszcze tylko na koniec, wracając do tylnego zawieszenia, tak ono wyglądało kilka miesięcy temu i tutaj jest założony dyfer E39 i na dobrą sprawę mam tam wszystko oprócz dorobionego wału do tego zestawu, czyli jest wózek, jest dyferencjał, są półosie, jest początek wału, właściwie koniec wału, czyli przegub homokinetyczny do dyferencjału, ale tak wygląda to teraz w tym momencie. Zrezygnowałem z tamtego rozwiązania, mimo tego, że ono było gotowe i możliwe, że po prostu ono będzie na sprzedaż za jakiś czas. A to, co tutaj widać, to jest już wszystko praktycznie na gotowo. Jest dyfer E65, półosie E39, V8, ewentualnie E39 3-litrowy diesel też tutaj będą pasowały. Jest przerobiony wał napędowy już przykręcony do skrzyni, podpora, do dyfra. Wszystko jest tutaj już skręcone prawie na gotowo, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, górne wahacze będą regulowane najprawdopodobniej. Mam już wstępnie zrobiony projekt do nich. Plus do tego na tym zdjęciu też dolne wahacze są zrobione na sztukę, ponieważ musiałem zastosować mniejsze tuleje do wahaczy, ponieważ z jednej strony są bardzo blisko dyferencjału, ale jeżeli chodzi o jakby to, co tutaj wszystko widać, o tym będzie zupełnie osobny film, ponieważ jest tu bardzo dużo niuansów i na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o kompletację tego tutaj, co widać, to jedyne, co będę musiał zrobić, no to zdemontować wózek, wymienić oba wahacze, ponieważ nie da się ich wymienić, nie da się wyciągnąć śrub w momencie, kiedy jest dyferencjał. Zmontaż docelowych wahaczy, montaż dyferencjału i wszystko tutaj jakby nie będzie już dalszej walki z tym, mam taką nadzieję, ale o tym będzie zupełnie osobny film za jakiś czas. Także to by było na tyle, jeżeli chodzi o to, co się działo w aucie przez ostatnie miesiące. Bardzo lubię w moich filmach mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie, także to będzie zakończenie. Mam nadzieję, że szczekające psy nie zagłuszają nam za mocno. Tak, to trwa dosyć długo i po prostu to musi trwać długo, ale dosłownie kilka dni temu skończyłem montować te wszystkie klipy, które przed chwilą oglądaliście. I przyznam, że naprawdę, mimo tego, że momentami motywacja do tego, żeby robić coś dalej jest różna, to po tych prawie że 2 latach, od kiedy zacząłem to przerabiać, jestem bardzo zadowolony, bo mimo tego, że niektóre rzeczy były zrobione, przejechały 0 km i są przerabiane, to w momencie, kiedy to zacznie jeździć, a mam nadzieję, że zacznie jeździć w przyszłym sezonie, w przyszłym tygodniu to nie, w przyszłym sezonie, to te rzeczy, które zostały poprawione, one będą działały tak, jak powinny, a nie tak, jak były w pierwotnej wersji zrobione. Oczywiście zostaje jeszcze kwestia silnika, ale nie będę Was zamęczał już w tym roku raczej filmami o tym aucie. Będą jakieś rzeczy powoli robione. Przede wszystkim moje kolanko będzie robione, także możliwe, że po prostu przygotuję sobie kilka rzeczy w mieszkaniu, na przykład wiązka silnika, mimo tego, że ona jest gotowa i działa, to chcę kilka rzeczy dodać i przerobić. Także na pewno te rzeczy będą ograne, będą robione zdjęcia i będzie jakiś update na wiosnę, lato, a jeżeli chodzi o zimę, to przygotowuję kilka innych filmów i myślę, że to będzie główną rzeczą, która będzie na moim kanale. To auto powoli będzie robione dalej. Także dzięki za oglądanie i do zobaczenia, mam nadzieję, na wiosnę z tym tematem, który już będzie skończony i będzie jeździł.